sun is rising, here we are. I didn't think we'd come this far. I just feel it. This is truly where I belong. Making my way down Ocean Drive. Hungover people pass me by. I know they feel it. Yeah, they feel the way that I do right now. Lost in Miami and we were too drunk, but it was only you and I. Only you and I. Can we go back to the times we were reckless? Dzień dobry, witam się z wami z 52. rundy Drift Open Polskie Miami. Polski Long Beach, chyba najbardziej wakacyjna runda w tym sezonie, co zresztą widać po dress-codzie, który jest przewidziany i jest konkretny. Drift Open Motopark Koszalin, jedna z moich ulubionych lokalizacji. Rok temu tutaj byłem po raz pierwszy. Zakochałem się w tym, jak ten tor jest ulokowany, jak jest blisko do serwisu, jak jest blisko strefa gastronomii. Wszystko jest tak pięknie, kompaktowo tutaj ugrane, że miazga. Zbliża się godzina 8, więc dążymy na briefing dla zawodników, a potem troszeczkę poszwędamy się chwileczkę po serwisie i uderzamy na tor, żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje, bo coś czuję, że będzie bardzo dużo akcji. Wakacyjny Paweł. Wakacyjny Paweł, wakacyjna runda, no to jak inaczej? I wakacyjny Wiktor. Ze mną jest Łukasz Baranowski, czyli można powiedzieć współwłaściciel Drift Open. Będzie udoskonalona formuła na tą rundę. Będą lekkie zmiany względem poprzedniej formuły. Tak? Na zmiany, które polegają głównie na tym, że rozbijamy etap kwalifikacji na dwa osobne etapy. Pierwszy etap to jest etap przejazdów w parach, czyli dzielimy zawodników na pary. Losujemy je o godzinę 13 na pierwszym takim już zawodowym briefingu i zawodnicy rywalizują w parach. Ci, którzy swoją parę wygrają, automatycznie przechodzą do top 16, top 32, zależy od klasy, w której startują, a zawodnicy, którym nie uda się zdobyć zwycięstwa w tej pierwszej swojej parze, mają szansę na zdobycie kwalifikacji w przejazdach kwalifikacyjnych tych tradycyjnych, czyli po prostu jadą jakby tradycyjne kwalifikacje. To those hot Miami nights. Witamy wszystkich w polskim Miami. When you go deep in down, there is a down hit cone for. Jestem pierwszy raz i jeszcze szukam trochę tego toru, ale fajnie jest, bardzo ciekawy tor, bardzo kręty, bardzo techniczny, trzeba się namachać rękoma, fajnie jest. I zapowiada się dobrze. To czekamy na jazdę. Zawsze jest dobrze, kiedy można jeździć, zawsze, cokolwiek się dzieje, jest zawsze dobrze. Jesteśmy po pierwszym briefingu, czyli pierwsze wstępne ustalenia. Wielki apel do kierowców. Wiele osób, które zaczyna swoją przygodę z Drift Open czy z zawodami, pyta się, po co te briefingi, przecież to widać, że ktoś dobrze jedzie czy nie. Nie, to jest największy błąd. Chodzi o to, żeby przyjść na briefing, posłuchać, czego wymagają sędziowie, jaka linia, jaka inicjacja, czy ryba, czy ręczny, czy duży kąt, czy nieduży kąt. To wszystko jest powoli stopniowo wyjaśniane. Jesteśmy po pierwszym briefingu, kierowcy przygotowują się do jazdy, oblatówka po serwisie i bez gadania wbijamy się na tor, póki nie ma jeszcze smażalni, bowiem ma być gorąco. Leciński nas w końcu odwiedził, buduje się nowe auto, Piotr będzie jeździł autem. Mazda RX-8, 2JZ, Kuty Turbo Nitro, co tam Bozia wymyśliła. Sekwencje, takie wypasy, takie tam pierdółki, że tak można powiedzieć. Tak. A dzisiaj autem? Marcina Więcka, pożyczonym, za co bardzo dziękuję. Nie będziemy kolidowali, przejdziemy kilka kółek, żeby być z wami, pobawić się. Tyle i czekamy na auto też. Fajnie, że jesteś, tak dodam od siebie. Ja też się bardzo cieszę. Pierwszy raz na Koszalinie, bardzo fajny tor, wolny, techniczny. Moim zdaniem bardzo fajne będą pojedynki. Myślę, że da się skleić tutaj pary i da się nie pojechać w agro. Optycznie piękna trasa, ale zobaczymy, jak się będzie jeździło. Rafale, co to za modyfikacje czynisz? Sprawdzamy auto, czy będzie działało w końcu. Auto po spapie silnika świeżo przed zawodami. Tak, 3 dni było robione. Luks robota, ekspres tempo. To już jest w ogóle bardzo piękny relikt przeszłości, jeżeli chodzi o M-Garage Drift Team z dawnych czasów. Panie, co pan będziesz robić z tym szlaufem?
A. Obsada też jest piękna, jest ponad 70 kierowców podzielonych już tradycyjnie od poprzedniej rundy na 3 klasy Pro, Aim Pro i Masters. 2 klasy jeżdżą w parach, jedna klasa jeździ solo, to jest Pro Aim. Zbliżamy się powoli w stronę popołudnia, temperatury rosną, na zewnątrz zaczyna się robić niemiło, a to co się dzieje w autach, to już jest całkowicie inna historia. Wytrzymuje pan jakoś? Jeszcze tak, ale będzie gorzej. Tak jak wczoraj. Jak temperatura w środku, da się wytrzymać? Czy jeszcze? Jeszcze da się. Jeszcze, no nie? Jeszcze się da, kurde, ale to jeszcze już mi się nagrzewa to wszystko. Już pierwszy raz mi temperatura przeszła po tym okrążeniu już miałem ponad 100 stopni na chłodnicy wody, nie? Także... Da się jeszcze wytrzymać, czy już? Na razie jeszcze tak, ale jest bardzo gorąco. I godzina 9:20, przypominamy. Kuba, jak żeś ty tą łapę oberwał? Byłem 2 razy na siłowni w tym tygodniu, w zeszłym, jeszcze w tym. Fabian, wielokrotnie o tym jest wspominane, jest ciepło w kabinie. Jest bardzo gorąco. Myślę, że jak powiem, że ponad 60 stopni to nie przesadzę. I tak szczerze to kocham jeździć, ale w takiej temperaturze czasami się zastanawiam, czy tego treningu przez 15-20 minut nie odpuścić, nie? Mamusia krzyczy i dba, żebym dużo pił, ale to też nie dużo nawet daje, bo masakra. Tylowa ala Long Beach jest. Jak ci się jeździ, powiedz, bo dosyć dużo, wysoką poprzeczkę sobie postawiłeś po poprzednich zawodach. Pierwszy raz tu jestem, fajny tor, bardzo techniczny. Troszkę mi ciężko się tutaj wbić na pierwszą patelnię, ale teraz w parach coraz lepiej. Zobaczymy, co będzie dalej. Z czym się Kajtek bijecie? Nie urwało się ruch od tych, no, czyli można linia celową.
zamiar mogę wam teraz wyjawić już pewną tajemnicę, o której wiedziałem troszeczkę wcześniej. Będziemy za chwilę świadkami zaręczyn. Takie atrakcje tym razem na tej rundzie, oprócz upału i dobrych par, co sami widzicie. Odpowiedź oczywiście jest oczywista, tak zwane powszechne tagy. Gorąco, 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 z bardzo wielu powodów, jak widać. Zaczyna się samo popołudnie, zbliża się godzina 13, za chwilę będzie briefing i losowanie grup, tak jak Łukasz Baranowski na samym wam początku mówił. Formuła troszeczkę ewoluowała i zobaczycie sami, o co chodzi. Będą pary dać w kwalifikacjach, tyle mogę powiedzieć. Tak zwana chwilka chillu przed burzą. Wojtek ma okazję zjeść śniadanie, obiad, kolację. Pierwszy posiłek dzisiaj. Życie na zawodach. Klasa Master. Marcin Neumann. Wojtek Ratajczak 219. Z Marcinem Więckiem 83. Jakiejś mniejszej bądź większej chwili wychillowania raczej nie będzie. To tyle, jeżeli chodzi o odpoczynek. Po serwisie nie wiem, może potem zdążymy skoczyć. Idziemy obejrzeć kwalifikacje. Widzę jeszcze, że coś jest grzebane pod maską u auta w aucie Fabiana Grabarczyka. To jest zły znak. Czyli auto podaje niestety nie na wszystkie baniaki, co zresztą słychać, bo to od razu słychać w aucie. Oczywiście leci to wszystko zgodnie z pewną kolejnością, czyli od Pro Aim po klasę Pro, skończywszy na klasie Masters. Już sami widzicie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o formułę zawodów. W streetie starym, czyli Pro Aim, zostało to, co było wcześniej, to są przejazdy solo linią kwalifikacyjną. Jednak w klasie Masters, jak i Pro, nieważne ilu zawodników jest zgłoszonych, stawka jest dzielona przez pół, są losowane pary. Jeżeli ktoś wygra pojedynek, przechodzi od razu do drabinki top 32. Pozostali przegrani biorą udział w zwykłych kwalifikacjach, czyli 2 przejazdy i na podstawie tego jest typowane, kto dostanie się do top 32. Tak wygląda nowa formuła kwalifikacyjna, jeżeli chodzi o Drift Open. Dużo bardziej ciekawie moim zdaniem. Więcej par, więc zdecydowanie lepsze widowisko. A teraz potężne agro za mną było widać.
Piotr Kaleciński pożyczonym E30 od Marcina Więcka. Jakiś widać jest problem podczas drugiego biegu. Coś się stało. Dlatego wiesz, to się wyrwało, bo o tym, że z tyłu proszę bardzo. A szkoda, to był ładny bieg. To był Adrian Pocholczyk pod czułym okiem swojego taty. Takich pojedynków potrzebujemy. Wychodzi na to, że pierwsza część kwalifikacji, czyli kwalifikacje w parach dobiegły końca. Nie będziemy śledzić do końca kwalifikacji, jeżeli chodzi o kwalifikacje pojedynczo. Widzimy się w dniu jutrzejszym. Jutrzejszy dzień zapewniam Was, że będzie bardzo, bardzo intensywny, dużo intensywniejszy i to, co widzieliśmy tutaj, to jest zaledwie, że tak powiem, zaczątek tego wszystkiego, co się będzie działo. Dzień dobry. Oczywiście znowu Motopark Koszalin. Godzina poranna, więc dopiero zaczyna się smażanie. Dzisiaj ma być najgorętszy dzień. Najważniejsze, że działa. Sami macie okazję słyszeć, serwis powoli żyje swoim życiem. Na torze są treningi przed topami oczywiście, więc płyniemy się chwileczkę na tory. Jeszcze widziałem z daleka, że jest bardzo dużo tak zwanego agrodriftu. Wondering what I'm gonna do. Do I stand up and fight, or do I just let you be you? We don't even speak. It's got me feeling like a ghost, and I want you to be happy. Sami macie okazję zobaczyć, treningi trwają najlepsze, więc pośledźmy, jak to wygląda tutaj. Jest mnóstwo agrodriftów. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale jest taki urok już motoparku w Koszalinie, czyli grunty w naszym polskim Miami. Panie kierowniku, jak wygląda przebieg na torze? No powiem, że dzisiaj bardzo mi się to podoba. To jest bangla, dzisiaj bardzo to dobrze idzie. Płynnie, fajnie, cały czas się coś dzieje. The stars in your eyes always leave me the sky.
Końcówka treningów z tego co widzę i daleko stąd. Pali się auto, boję się, że auto Krzyśka Romanowskiego doznało jakiejś karkołomnej kontuzji. Ty, tam! Pali się! Gaśnica! Klara poszła spod podwozia i tu kolejna awaria. Można powiedzieć, że tym bardzo mocnym i negatywnym akcentem kończymy sesję treningową. Briefing i część główna, zawody. Troszeczkę oczywiste pytanie, Łukasz, ale i tak chciałbym je zadać. Jak wyglądają warunki podczas tej rundy w Koszalinie? Doskonale. Zależy dla kogo. Dla kierowców może nie są to aż tak fajne warunki jak dla niektórych naszych fanów i kibiców na widowni. Bo samochody się gotują i zawodnicy w samochodach się też gotują, ale damy radę, lepsze to niż deszcz. Dobrze się jeździ, auto się sprawuje, wszystko spoko, bo rok temu z przygodami na Koszalinie pamiętam. Udało się naprawić wszystko. Właśnie dzisiaj rano skończyliśmy składać i jedziemy. Zrobiłem 2 przejazdy takie próbne, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. No na razie wydaje się, że jest ok. Jedziemy taką sesję próbną, rozrywkową i tam właśnie będę sprawdzać, czy naprawdę wszystko jest tak, powinno być. Każdy szuka cienia. Numer 6 do zony numer 7. Igor Bo jest potrzebny. u wielu z Was. No, zaczynamy powoli pierwszą część spektaklu, czyli top 5 klasy Pro Aim, potem top 32 klasy Pro. Samo popołudnie. Lecimy, nie ma co. Koledzy już pewnie lekko chrupią nawet, ale widzę, że pozytywne nastawienie zostało. Co się stało? Nie wiem, jak zwykle wiesz, coś zaczarowało taksówkę i zerwało nam coś. Bachry z całe drodze kierownicze rozerwało i to doprowadziło do tego, że wypadłem z toru. Na ostatnim zakręcie. Pękło coś i polecieliśmy, nie? Tak oto w taki widowiskowy sposób Marcin Więcek niestety żegna się z dalszą rywalizacją.
czyli finał, a Sebastian Szymański, Tomasz Wilfart, klasa Pro. Startuje zaraz prezentacja odjazdu, więc niestety chyba nie zdążymy już zwiedzić ani razu serwisu na tegorocznym Drift Open w Koszalinie. Ale zaczynamy prezentację i za niedługo będą jeździć zawodnicy klasy Masters, więc takie creme de la creme, powiedzmy. W ogóle to jest pewnego rodzaju sukces fenomen, którego pewnie publiczność nie dostrzeże. Mamy prezentację zawodników, co nie było łatwe, szczerze mówiąc, bo prezentacja zawodników jest robiona wtedy, kiedy są zawody z publicznością na żywo. Mam jedno pytanie. Wczoraj była przygoda i widzę auto, stare auto M-garażu, co widać po oklejeniu i ciebie obok, czyli jednak nie wyłamałeś się z rywalizacji i będziesz walczyć w top 16? Tak, jedziemy. Próbujemy pojechać, a też auto jest bardzo trudne do opanowania, ale... A co się stało z twoją E30, tak zapytam? Jechałem z Karoliną, u góry na patelni mi kółośka strzeliła, później na przyjeździe próbnym i korba wyszła łokiem i niestety po silniku. Czyli silnik dokonał żywota i to z jasną dłuższej przerwy, czy... Nie, silnik był po zrobieniu, nie wiem, chyba ten tor taki jest. Czyli jest jeszcze nadzieja, że w tym roku cię zobaczymy na Drift Open, pomimo awarii? Jest taka szansa, ale zobaczymy. Elegancko i ten tego. Już w tym momencie widzicie za mną, że czeka Jacek Olejnik na start. Jego przeciwnikiem miał być Krzysztof Romanowski, któremu prawdopodobnie poszła korba bokiem niestety, co widzieliście na nagraniach. Dosyć pechowo, dosyć ciężko, a Jacek Olejnik po raz drugi miał okazję spotkać się z Krzysztofem Romanowskim, bowiem na Kielcach to była też para top 16, więc los chciał, żeby znowu się spotkali. Niestety Krzyśka auto nie dało rady. Warto nadmienić, że dosyć ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o Kajetana Grabarczyka, co sami widzieliście na początku dnia dzisiejszego, w podobnym momencie, w bardzo podobnym miejscu, tak jak Krzysztof Romanowski. Kajtkowi zapaliło się auto, mianowicie wywalił mu płyn chłodniczy. Temperatura oczywiście urosła, zajął się koc, teraz są problemy z turbem. Cieknie z jakiegoś auta, strażacy w tym momencie próbują zasypać to sorbentem. Nie wiem, czy to nie jest z auta Kajtka, możliwe, to się okaże później. Mam nadzieję, że wszystko będzie tak jak trzeba i że auto wytrzyma do końca, bowiem po 3 dniach ostrej jazdy taką wisienkę na torcie to auto mogłoby zafundować Kajtkowi, bo się myślę jak najbardziej mu należy, przynajmniej żeby odbyć ten pojedynek tak na godziwie, tak jak sprzęt pozwala na to. Nietypowa sytuacja, kolejny przejazd pary Grabarczyk-Jarkiewicz. Dalej coś się ulatnia spod któregoś z samochodów. Chyba u Jakuba Smuszkiewicza jakiś problem? To zabrzmiała groźba, Kuba, nie o to mi chodziło. O ile dobrze usłyszałem, coś z kierownicą chyba. Okej, starcie tych awarii.
Living up, how low